tym odcinku rozwiało się na Dodekanezach, a my płyniemy na Leros. No więc byliśmy w takiej zatoce, w której nie ma internetu i nie ma, no to w związku z tym nie można sprawdzić prognozy pogody. No i nawet nie wiedzieliśmy za bardzo, że aż tak się rozwiało. Jest tak z 18 węzłów, nie było tego w prognozach. Widocznie coś się zmieniło w międzyczasie. No, więc nauczka jest taka, żeby no zawsze planować swój przelot patrząc na pogodę. W tej chwili płyniemy sobie na żaglach. W przechyle trochę mamy refa, na foka i na grota. No może za mną to tak wygląda. No. To nie za bardzo wygląda na kamerze. Było coś, no, ale fale są i wszystko zaształowane, wszystko poukładane ładnie, okna pozamykane. No, jesteśmy gotowi. O, kamizelki pozakładane oczywiście. Czyli moja metoda: leżeć z zamkniętymi oczami. Zamykam oczy. No i dopłynęliśmy. Jesteśmy na Leros, wyspa Dodekanezów. Tu są dwa porty. My zawijamy do tego miejskiego, jest bliżej miasta i wydaje mi się, że taniej. A druga to jest taka marina, komercyjna marina, gdzie jest pełno jachtów i pewnie to są jachty czarterowe po prostu, więc no, my do miejskiej. Podobno są mooringi, więc sprawdzimy, czy są mooringi. No najpierw może troszkę podpłyniemy i zobaczymy. Ale kręci, za szybko płynę. Ster mi wyrywa. Spłyniemy tak coraz bliżej i tak nie za bardzo widzimy te mooringi. No, a to jest najgorzej. Jeśli były mooringi, no to są i łańcuchy. Tak jak widzimy kotwicę teraz, no to nie ma chyba. Architektura Laki zaskakuje. Wiele budynków pochodzi z czasów, gdy wyspa była pod panowaniem Mussoliniego. Gość postanowił stworzyć tu utopijne miasto oddające potęgę faszystowskich Włoch. Więc wylądowaliśmy tutaj na Leros i mam wrażenie, że to miejsce kresowe. Takie sprawia wrażenie takiego miejsca gdzieś w oddali, dość zrujnowane. Bardzo dużo opuszczonych starych budynków. Dużo opuszczonych starych budynków. Bardzo dużo chyba, tak? Bo właściwie widzi się tylko. Właściwie widzi się tylko nie wiemy dlaczego. Taka pierwsza obserwacja, no ale będziemy patrzeć i dam wam dać.
siedzimy tutaj sobie na obiadku i porozmawialiśmy z właścicielem tej restauracji i spytaliśmy go, mówi, że teraz to jest super, bo jest tutaj obóz, w którym jest 3000 osób, które właściwie tutaj przychodzą z Turcji, ale kilka lat temu jeszcze tutaj było 5000 osób, które kurczowały tutaj w namiotach na ulicy. Nie można było spokojnie przejść. No to wiadomo, no to jest trudne dla tych ludzi, którzy tu przychodzą, jest trudne dla tych ludzi, którzy tutaj są, więc znaczy, taka sytuacja trochę na jakimś poziomie nierozwiązywalna. Podobno duża część tych ludzi idzie dalej, idzie do Niemiec i do Francji. Tam chcą osiąść. No, tak wygląda sytuacja na Leros. Przełom października, listopada zaczyna się zbiór oliwek. Oliwki dojrzewają właśnie w tym czasie. No i jest takie pospolite ruszenie. Wszędzie wokół, my na Krecie to widzimy, wśród naszych sąsiadów zaczynają się przygotowywać do zbiorów. Później zaczynają się zbiory. Pojawia się taki kwaskowaty zapach wokół. To jest zapach tych przetwarzanych oliwek. Od naszych sąsiadów przychodzi do nas taki zapach kwaskowy oliwy. Oni zbierają, mają duże gaje oliwne. Zbierają to i przerabiają. Wszystkie tłocznie zaczynają działać 24/7. Oliwa jest dla Greków bardzo ważna. To jest, no mówi się, płynne złoto. No i tak, nawet kiedyś płacono oliwą. To był środek płatniczy. Teraz po zbiorach wszyscy oddają swoje oliwki do tłoczni, później sprzedają część oliwy, a część zostawiają sobie i każda rodzina ma w domu taką wielką beczkę oliwy, która powinna starczyć na rok do następnych zbiorów. W tym roku jest kłopot, bo był zły rok, było gorące lato, no i są mniejsze zbiory, więc zapowiada się, że oliwa będzie droższa. No, kotwica to dobrze trzyma, ale tutaj się zrobiły bardzo, bardzo nieprzyjemne falki. Także no, nie będzie zbyt komfortowo. No. No, zrobiła się trudna sytuacja, bo tutaj weszliśmy na jacht i nam tutaj dość mocno mamy odbijacz silnika po prostu. No jak trochę odchodzi, no bo silnik dałem do przodu, no bez tego silnika, no to nas dopięło po prostu. No jakaś burza się zrobiła niesamowita. No. Pogoda zmieniła się gwałtownie. Wróciliśmy do portu w ostatniej chwili i natychmiast włączyliśmy silnik, żeby chronić rufę. Kotwica trzymała mocno, ale było ryzyko zerwania. Przepięliśmy odbijacze z burt na rufę. Niektóre jachty doznały szkody. To sytuacja, kiedy warto rozważyć odejście od kei i wypłynięcie z portu. Niektórzy podjęli taką decyzję. My po zastanowieniu zdecydowaliśmy się zostać.
jachty były w trudniejszej sytuacji. Na jednym z jachtów nie było właściciela, a rufa uderzała o pirs. Marcin pobiegł pomagać. Przyjechał radiowóz. Gdy żeglarze walczyli z żywiołem, próbując ratować jachty swoje i innych, policjanci stali na nabrzeżu, drapiąc się w głowy. Więc godzinka minęła, no, a my cały czas tutaj na silniku walczymy. Jedna z łódek odpłynęła i próbuje w zasadzie odpłynąć, bo cały czas nie może podnieść kotwicy. No, więc taka sytuacja, a my obserwujemy sytuację. No, jest pomysł, żeby popłynąć po prostu na kotwicę i tam się bujać, no bo zawsze bezpieczniej niż tutaj cały czas na silniku. Wystarczy, że ja troszkę zdejmę mocy z silnika, obroty, to już od razu lecimy do tyłu. No. Więc no właśnie, muszę do przodu teraz. No więc poszedłem tam sprawdzić, jak sytuacja, i się okazało, że ten facet w takiej granatowej łodzi, którą ja pomagałem ratować, wypłynął i kotwica się, czyli łańcuch w zasadzie się skrosował z taką inną łódką, która tam stoi. Teraz tamta łódka jest osłabiona i też tak stoi tak no troszeczkę, więc ludzie tam znaleźli telefon, zadzwonili do tego właściciela i podobno właściciel jedzie. No ale ona jest tam bezpiecznie w zasadzie. No, więc takie historie na Leros. A ten, który wypłynął, gdzie popłynął? A ten, co wypłynął, to chyba on tam popłynął na kotwicę po prostu. I będzie stał na kotwicy, a my chyba jednak tutaj zostaniemy, bo wiatrosłab jest tak od 12 do 15, więc nic takiego. Podciągnęliśmy troszkę kotwicę. No będą porywy takie większe, tak jak teraz na przykład. Teraz jest, no to jest poryw, to 15 węzłów, no więc to nic takiego. Silnik jest na luzie, więc już nas nie ciągnie, tylko nam trochę buja w prawo i we w to, więc trap trzeba podnieść. No i tak to jest na jachcie, no. No więc jednak podjęliśmy decyzję, żeby zostać tutaj, no bo wiatr się uspokoił, morze w zasadzie też, no tylko jeszcze za taką cumę jedną dodatkową założyliśmy, ponieważ tutaj jest dużo miejsca, po to, że gdyby kotwica puściła, nie daj Boże, no to żeby uniknąć tego, że dziób nam pójdzie razem z całą łódką na brzeg, na pirs. Więc to nam po prostu przytrzyma ten dziób, w razie czego, no jakby coś, to wtedy po prostu mamy z tyłu odbijacze, może jeszcze dołożymy i wtedy najwyżej pacniemy po prostu rufą. No ale to tylko tak na wszelki wypadek. To mamy dogrywkę w nocy, bo wiatr się uspokoił i było całkowicie bez wiatru, flauta. No i zmienił kierunek. W związku z tym musieliśmy przywiązać jeszcze jedną cumę tutaj, żeby nas trzymała z boku, przewiesić odbijacze na drugą stronę. No ale tą drugą zostawiliśmy, bo też nie wiemy, czy się nie zmieni w drugą stronę w ciągu nocy, więc no, chyba czeka nas noc na wachcie. No noc nie była taka super łatwa. Wstawałem 3 razy, żeby sprawdzić sytuację, no ale ona była pod kontrolą. Teraz mamy wiaterek znowu dopychający. No i jest pod kontrolą, nie jest źle. Jana jakaś, ale nie jest źle. Nie jest źle. Przetrwaliśmy tę noc. No, a dziś płyniemy dalej.
A panowie rozkładają flagi, bo zbliża się święto narodowe Grecji, Oki. Właśnie nie wiem kiedy jest. Sprawdzimy, ale jakoś tak jutro, pojutrze. Kiedy jest święto Oki? 28. A dziś jest? Dziś 27, czyli jutro jest święto Oki, panowie rozkładają flagi. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.